Bum, cześć, siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku z Jak budować w Minecrafta. Dzisiaj zbudujemy sobie taki oto zamek. Jak widzicie, ten zamek wygląda naprawdę świetnie. Jest do tego mały, ponieważ zmieścicie go na działce 30×30. Wygląda świetnie zarówno za dnia, jak i w nocy, i po tym poradniku naprawdę każdy z was będzie potrafił go zbudować. Pamiętajcie, że jeśli chodzi o tą budowlę, to wystarczy podmienić materiał, z jakiego jest wykonany, i będziecie mieli zupełnie inny zamek, czyli możecie go zrobić z kamiennych cegieł, możecie go zrobić z cobblestone'a, możecie zrobić to z drewna, z desek, z czegokolwiek tylko chcecie. Wystarczy zebrać taką ilość materiałów, jaką pokażę zaraz za chwilę. No to tak o. Jeżeli chodzi o wewnątrz, no to jak widzicie, mamy tutaj naprawdę sporo miejsca. To jest taki typowy zamek i ja tutaj zrobiłem dosłownie wszystko, czyli tak o, tutaj mam sobie jakąś przepalarnię, idąc wyżej, tutaj mam jakąś sypialnię dla moich oddziałów, tutaj z kolei mam skrzynki, tam u dołu też, tu u góry z kolei mam taką przestrzeń do przygotowywania mikstur, tutaj wyżej nic nie mam i tu u góry mam stół do zaklinania przedmiotów, także mam tu naprawdę wszystko, a w tej głównej wieży zrobiłem sobie tak o, tutaj jedną farmę trzciny, tutaj jest takie pomieszczenie, po prostu wiecie, że sobie przechodzę, tutaj tak samo, tu sobie wyżej zrobiłem farmę zboża, także mam tu naprawdę wszystko, no i tu u góry oczywiście pozycję do obrony mojego zamku. Także co, bez dłuższego przedłużania, to są wymiary, jakie są potrzebne do zbudowania tego zamku. Tu są natomiast wszystkie materiały, jak widzicie, tego jest naprawdę dużo. I jeżeli chcecie zbudować ten zamek z czegokolwiek innego, to wystarczy, że zamiast materiałów z kwarcu zrobicie materiały z drewna, desek, kamiennych cegieł, czegokolwiek tylko chcecie. Jednakże zanim zaczniemy na dobre budować, bardzo bym was prosił o zostawienie w tym momencie już lajka i subskrypcji, jeżeli podoba wam się ta budowla. To naprawdę was nic nie kosztuje, a mnie bardzo motywuje i pomaga promować mój kanał. Pamiętajcie, że subskrypcja jest darmowa, nic was nie kosztuje i jeżeli wam się przestanie podobać za jakiś czas to, co robię, to będziecie mogli sobie ją cofnąć w dowolnym momencie. Ja już nie przedłużam i zaczynamy budować. No to tak o, wymiary znajdują się oczywiście nade mną. Pamiętajcie, że wszystkie wymiary są liczone od tej kratki do tej kratki, od tej kratki do tej kratki, od tej do tej, od tej do tej, od tej do tej i tak dalej. Wszystko jest, myślę, że zrozumiałe. Pamiętajcie, to mamy 3, 2, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Także bez dłuższego przedłużenia zacznijmy sobie może od tej największej wieży. Na początku robimy sobie tutaj raz, dwa, trzy. Zróbmy sobie zarys tej wieży w pierwszej kolejności. Nie będę na razie robił tutaj pomieszczeń, bo pomieszczenia każdy sobie zrobi jak chce. No i podnosimy to na wysokość 4 kratek. Na początku zbudujemy sobie po prostu tą wieżę, a później będziemy sobie lecieli dalej. Także co sobie podnosimy? Ok, teraz idziemy tutaj do wewnątrz i tutaj robimy z kolei w taki oto sposób, że robimy coś takiego. Ok, tu sobie ustawiamy od razu, o, możemy ustawić coś takiego i tu robimy tak. Tu oczywiście zostawiamy na 3, tak, tu zostawiamy na 3 i tu tak samo robimy na 3 i tutaj również robimy na 3. Tu sobie te pomocnicze bloki możemy usunąć za wyjątkiem tych takich, wiecie, istotnych. I teraz to podnosimy sobie na wysokość 8, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I sobie to tak samo podnosimy wszystko na wysokość 8 kratek. Ok, skoro mamy coś takiego, no to tu ponownie robimy sobie na 3 i znowu robimy sobie 2, 2, raz, 2, 3, 2, 2, raz, 2, 3, 2, 2, raz, 2, 3 i tutaj ostatnie 2, 2 i mamy 3. Wszystko jest elegancko i to podnosimy teraz na wysokość 4, czyli mamy raz, 2, 3, 4. Ok, i teraz zejdźmy z powrotem niżej. Teraz czas zrobić oczywiście nasz zarys, czyli na początku zróbmy sobie takie coś, bo trzeba to troszkę udekorować. Tu dajmy sobie cyk, raz, 2, cyk, tu zróbmy sobie cyk, cyk,
Raz, dwa, cyk. Tu oczywiście znowu dajemy sobie 2, cyk, cyk. Coś takiego mamy. Tutaj oczywiście dajemy sobie w tą stronę. Tu ponownie robimy coś takiego, czyli robimy tak. Raz, dwa. Podnosimy to do góry. Tutaj w tym miejscu bym na razie nic nie robił z uwagi na to, że tutaj będzie szła nasza ściana, która będzie szła tędy dalej, także tu bym na razie nic nie zrobił. Przejdźmy sobie do tej strony. Tak samo robimy. Cyk, cyk. Tu oczywiście podnosimy. Cyk, cyk. Raz, dwa. I tu na trzeciej robimy tak o. Ciach, ciach. Podnosimy. Znowu. 2. Ciach, ciach. Ciach, ciach. 2. Ciach. Tutaj oczywiście możemy sobie tak samo dostawić, ze względu na to, że tu też będzie szła nasza ściana. Teraz tak, tu oczywiście dostawiamy sobie w ten sposób. No i teraz przechodzimy do tych materiałów tu w środku, czyli tu robimy coś takiego. Ciach, 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 ciach. I sorry, w tą stronę. Tu podnosimy oczywiście do góry, czyli tu dajemy 1, ciach, ciach, ciach. Elegancko. No i lecimy z tej strony, robimy tak samo, czyli tu podnosimy. Ciach, ciach, ciach. No i tak samo robimy od góry. Czyli skoro tu mieliśmy 3, to tu również dajemy sobie ciach, ciach. Do góry nogami. Cyk, cyk. Tu tak samo do góry nogami. Do góry nogami. Raz, dwa. Ciach. Cyk. Tutaj właściwie mieliśmy zrobić coś takiego. Tutaj też. Najgorzej jest z tymi detalami, bo tych detali jest najwięcej i tu bardzo łatwo się pomylić z każdym tym detalem, bo naprawdę jest tego naprawdę sporo, jak widzicie. Ja się naprawdę staram skupić, żebyście później na mnie nie krzyczeli, że się z czymś pomyliłem i od razu was przepraszam, bo jeżeli się serio z czymś pomylę, to nie dlatego, że chcę wam zrobić na złość, tylko dlatego, że no sami widzicie, że ta budowla jest ciut skomplikowana i naprawdę bardzo łatwo się tu pomylić, jeżeli człowiek nie jest skupionym. Także no, nie miejcie mi tego za złe, jeśli się pomylę, ale staram się wam to pokazać najlepiej jak tylko potrafię, żebyście mieli to zrobione superancko, bez żadnych problemów. Tu tak samo 2. Ciach, ciach, ciach. Tutaj ponownie robimy tak. Tak, tak. Tak, tak, tak. Tak. Pocieszę was, że to jest najtrudniejsza wieża, więc jak ją zrobimy, to już będzie z górki. Już później będą tylko łatwiejsze. Kolejne wieże są naprawdę dużo prostsze. Tutaj oczywiście dostawiam jeszcze w ten sposób. Tutaj oczywiście też chyba coś pominąłem. Nie, tu jest ok, tu jest ok, tu jest ok, tu jest ok. Dobra, lecimy z tej strony. Widzicie, bardzo łatwo jest cokolwiek pominąć, więc naprawdę trzeba być skupionym, żeby tutaj się z niczym nie pomylić, żeby nie było zaraz problemu, że coś się gdzieś pominęło, coś gdzieś nie wyszło. Jeżeli wam coś nie wyjdzie, to naprawdę nie przejmujcie się. Jeżeli dla kogoś ten materiał jest za szybki, to obejrzyjcie sobie go w zwolnionym tempie. Naprawdę nie musicie budować tak samo szybko jak ja. Bo to nie jest na czas, tylko po prostu wiecie. Dla mnie to jest na czas, ponieważ ja muszę dla was to przygotować i żeby to sensownie wyglądało. Ok, i mamy coś takiego. I teraz taką. Tutaj podnosimy wszystko o 1. Na samej górze. Ok. No i teraz zaczynamy budować tak naprawdę nasz główny, ponieważ tu będzie podłoga, czyli tutaj sobie robimy coś takiego. Co jeden sobie stawiamy. To akurat to fajnie jest wyliczone, fajnie mi się to ułożyło w tych wyliczeniach. Tutaj cyk, cyk, cyk. No i robimy po prostu coś takiego. No jeszcze powinno być w tą stronę. Ciach, 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 ciach. I tutaj w tą stronę. Ok.
I tak naprawdę tą najtrudniejszą wieżę mamy zrobioną. Teraz możemy przejść do tej ściany. Żeby zrobić tą ścianę, to podnosimy pierw na 5, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 4, 5. To jest pierwszy poziom, na jaki musimy podnieść całą tą ścianę. Ok, tu możemy sobie wyciąć wejście oczywiście na 3. Coś takiego możemy sobie zrobić. Elegancko. I teraz tu będziemy robili kolejną ścianę na wysokość, właśnie tutaj od tej strony to było bodajże, na wysokość 4. Czyli mamy raz, 2, 3, 4. Przy czym 4 to już będzie tak, no tu będą okna szły, zaraz wam pokażę zresztą. Ok. I teraz tak, może zanim tu polecimy, to zróbmy sobie tutaj ten element jeszcze, czyli robimy go w taki oto sposób, że ja sobie zrobię tutaj coś takiego. Tutaj dajemy sobie jeden w taki sposób. Cyk, cyk, tu możemy sobie dać coś takiego. Chociaż nie, tu możemy sobie normalnie zrobić coś takiego. Myślę, tu dopiero możemy zrobić ewentualnie coś takiego. Tutaj sobie damy coś takiego, o. Elegancko. No i tutaj sobie przeciągamy to, dodajemy sobie cyk. I dodajemy sobie tu jeszcze parę, o, półpłytek, żeby to wyglądało. I tutaj dodajemy jeszcze sobie jedno, cyk, coś takiego. I teraz tak, o, tutaj dodajemy sobie pyk. Tu tą ścianę możemy sobie na razie podnieść od razu. Dlaczego, to zaraz wam powiem. Tu będzie wejście. Oczywiście tu też możecie sobie zrobić wejście. I teraz tak, o, tutaj lecimy w taki oto sposób. Tu mamy raz, 2, 3. Dajemy 4. I lecimy w ten sposób, myślę. Ok, mamy coś takiego. Przechodzimy na tą stronę. Z tej strony robimy dokładnie tak samo. Czyli możemy odtąd polecieć, żeby zrobić sobie okna. Tu mamy nasze okna zrobione. Ok, tu sobie przeciągamy. I tu również sobie dalej dodajemy zgodnie z tym, co mieliśmy wcześniej. I mamy coś takiego, tak to na chwilę obecną będzie wyglądało. No i tutaj oczywiście możemy sobie dodać coś takiego. Elegancko, tutaj również. I mamy tą naszą bramę wejściową. I teraz tak, o, tutaj robimy wieżę. Tą wieżę robimy w bardzo prosty sposób, ponieważ ją podnosimy łącznie na wysokość 15 kratek, przepraszam, ale na początku podnieśmy ją na 14, czyli mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4. I na tą wysokość na razie podnieśmy całą naszą wieżę. Ok, i mamy coś takiego. I teraz tak, o, tutaj robimy sobie ponownie coś takiego. Cyk. I tutaj sobie właśnie tam dostawiamy. Tu będzie oczywiście cyk. Na środku. Mamy coś takiego. Cyk. Cyk. Widzicie, dokładnie tak jak jest tam, nie? Raz, 2. Ciach, ciach. No i tutaj ciach, bo tu będzie ściana, nie? I teraz tutaj robimy dokładnie to samo, czyli na tej 14 kratce, jak tam widzicie, robimy dokładnie to samo. Czyli robimy do góry nogami, ciach, w dół, 1, ciach, ciach, w dół, 1, ciach, 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 w dół, 1. To jest bardzo powtarzalne, tylko tyle, że no trzeba to zrobić, żeby to wyglądało jakoś, nie? I tutaj dajmy sobie w tą stronę. Ok. I mamy coś takiego. I teraz tak, okno robimy jedno tutaj. I jeżeli chcemy, to możemy zrobić jeszcze jedno okno
mianowicie tutaj, nie? No i w tych miejscach sobie możemy zrobić okna, jeżeli potrzebujemy, no i w środek sobie wstawiamy oczywiście nasze płotki. Nie musicie tego robić, ale jak chcecie, to możecie, żeby mieć sobie zrobione okna. I teraz tak o, na początek tutaj myślę sobie możemy podnieść o jedno, bo tu już będzie szedł nasz dach. I teraz tak o, żeby zrobić dach, to tutaj robimy sobie coś takiego od razu. Teraz się skupcie, bo tu będzie naprawdę dużo takich, wiecie, detali, gdzie łatwo naprawdę się pomylić, także jeżeli dla kogoś będzie to za szybkie, to włączcie sobie proszę zwolnione tempo, bo będziecie naprawdę się denerwować, jeżeli coś tu pójdzie nie tak i ten dach nie będzie wyglądał tak jak u mnie. Pamiętajcie, że nawet jeżeli wam wyjdzie inaczej, to wcale nie znaczy, że wyszło wam gorzej, po prostu wyszło wam tak, jak wy chcieliście, żeby wam wyszło. Ok? Także jeżeli coś wam wyjdzie nie tak, to się wcale tym nie przejmujcie. Taki był wasz zamysł i to jest wasz wkład w tą budowlę. Wy sobie to tak przerobiliście i wam się to podoba. Tego się trzymajcie, pamiętajcie. Teraz robimy coś takiego. Teraz robimy tak. Ok. Robimy coś takiego. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Teraz podnosimy tak, 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 tak. To sobie podnosimy wyżej. Robimy coś takiego. Teraz robimy tutaj. Tu mi źle wyszło. Musi być tako. Robimy coś takiego. Dajemy jeden tak i raz, dwa. I jak widzicie, nasz dach wygląda naprawdę fenomenalnie i jest już zrobiony, więc możemy przejść do kolejnej ściany. Kolejną ścianę z kolei robimy sobie na 5, czyli robimy raz, dwa, trzy, cztery, 5. I właściwie cała ta ściana tutaj, tak jak widzicie, będzie szła na wysokość 5 kratek, także możemy ją od razu sobie podnieść na 5 kratek. Ok, teraz robimy sobie tutaj coś takiego. W ten sposób. No i tutaj oczywiście ustawiamy sobie w taki sposób. Tutaj nasze ściany. Tutaj możemy też odtąd od razu zacząć. I tutaj możemy sobie przerobić w ten sposób. Ok. No i tu możemy sobie zrobić teraz tak, tak, tak. Tutaj możemy również zrobić tak, 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 tak. Jest elegancko. Jeżeli chcemy, to tu możemy sobie zrobić od razu okna. W taki oto sposób. W tym miejscu możemy sobie zrobić okna, załóżmy, powiedzmy, nie wiem, tutaj i tutaj. Jeżeli chcemy, to możemy nawet 3 okna zrobić, chociaż ja bym tutaj tego nie robił ze względu na to, że tutaj będziemy tą ścianę zaraz wywalali, ale to zobaczycie. I podnosimy teraz tą kolejną wieżę, czyli robimy drugą taką samą wieżę jak to. I teraz tak o. Na początek ja bym sobie podniósł to, bo cała wieża będzie miała 21 wysokości, z czego 21 klocek to będzie ten. Czyli na początku podnieśmy sobie ponownie, ale na 20 kratek. Czyli mam tutaj... Na początku podnieśmy może na 14, dobra? Tak o. To mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 3, na 4. I teraz tu sobie zaznaczam balkon, który będzie otaczał całą moją wieżę. Tu sobie zaznaczam balkon. 14. I teraz lecimy do 20. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. I tak podnosimy całą budowlę na wysokość 20 kratek. Ok, i mamy coś takiego. I teraz zlatujemy na sam dół i robimy ponownie to samo, co robiliśmy wcześniej, nie? Czyli tutaj robimy sobie cyk, cyk, cyk. Tu nie musimy. Cyk, 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 cyk. Tu będziemy zaraz dobudowywać, ale to o tym za chwilę. Bo tam będziemy zaraz przerabiali i lecimy teraz do góry, robimy dokładnie to samo u góry.
Ok, i teraz tak o. Tutaj możemy sobie zrobić wyjście, jeżeli chcemy. W taki oto sposób. Natomiast tutaj gdzieś powiedzmy w tym miejscu możemy sobie zrobić okno. Pamiętajcie, że tutaj będzie wejście. Czyli jak tutaj sobie zrobimy wejście, to tu musi być podłoga oczywiście. Czyli tu będzie podłoga. I tutaj możemy sobie na to o jedno wyżej zrobić coś takiego tutaj okno. Czyli tutaj jeden pod balkonem będziemy mieli okno. No i tu oczywiście dookoła musimy jeszcze zrobić balkon. Będzie takie nasze miejsce. Będziecie mogli tu albo atakować stąd wrogów strzałami, albo będziecie mogli tutaj sobie, moi drodzy, zrobić co? No właśnie, zapomniałem co będziecie mogli tutaj zrobić. Tu okien nie robimy ze względu na to, że tu będzie szło, będzie tam nierówno, będzie to się zazębiało, zresztą zaraz wam pokażę, nie? Bo tutaj musimy jeszcze w tym miejscu zrobić wejście, czyli tutaj sobie wycinamy wejście. Jak widzicie, tu się pojawia ten problem, o którym mówiłem. I sobie tu robimy po prostu takie coś, że sobie dostawiam tutaj cyk, cyk i tutaj dostawiamy w ten sposób, nie? Takie łączenie. Tylko po to, żeby móc sobie tutaj wejść, nie? No i teraz tak, wiadomo, podłoga będzie tutaj, tutaj, no i dopiero gdzieś tutaj na górze, nie? Także przejdźmy może do tego, jak zrobić tutaj dach, bo dach robimy dokładnie w ten sam sposób, co tutaj, ale jeszcze raz wam to pokażę. Czyli tak, żeby to wszystko miało sens, podnosimy to wszystko jeszcze o 1, tak jak poprzednim razem. Teraz tu robimy oczywiście tak samo jak ostatnio. Podnosimy do góry. Mam nadzieję, że się nie pomylę z niczym. Tam się udało nie pomylić. Tu łączymy sobie to wszystko elegancko, żeby to kozacko wyglądało. Na 2, na 2. Tu jeszcze zostało mi cyk. Na 2. Jest to dość męczące. Znaczy powiem wam tak, to nie są jeszcze dachy, które jakoś bardzo mnie męczą, nie? Bardziej mnie męczą takie właśnie zwyczajne dachy w zwykłych budynkach, niż te, które robię tutaj, mówiąc szczerze, nie? Bo ten dach tutaj to on jeszcze nie jest jakiś turbo wymagający i mnie jakoś nie męczy, nie? To jest bardzo prosta konstrukcja. Przede wszystkim ten dach jest mały, więc naprawdę to nie męczy do takiego stopnia, jakby męczyło normalnie. Na przykład w poprzednim odcinku, ten domek, który budowaliśmy, tam dach mnie znacznie bardziej zmęczył niż tutaj te dachy w tym miejscu, nie? Bo te dachy tutaj to się całkiem fajnie buduje. No są takie łatwe, proste i przyjemne. Znaczy w każdym razie dla mnie, mam nadzieję, że dla was też po tym, jak wam to wytłumaczyłem. Bo tu w sumie żadnej jakiejś tam większej filozofii nie ma. No tylko tyle, że trzeba się po prostu skupić, nie? No okej. I mamy zrobioną kolejną wieżę. I teraz tak, przejdźmy może do tego, jak zrobić bramę. Ja bramę zrobiłem w taki oto sposób, że tutaj od tej strony postawiłem sobie déjà vu. Tutaj oczywiście sobie dodałem w taki oto sposób płytki. Ciach, 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 ciach. No i oczywiście zamykamy to. Elegancko mamy tutaj wejście zrobione. Tu możemy sobie zrobić okno. Jedno. Tutaj myślę, żebyśmy sobie robili okna mniej więcej na równi, czyli możemy sobie zrobić coś takiego. Ok, żeby to fajnie wyglądało. No i jeżeli chodzi o okna, to jest tak naprawdę tyle. Teraz pozostało nam tutaj zrobić coś takiego, żeby nam tutaj się nikt nie spadywnął. Ok, tu oczywiście robimy wejście z jednej i z drugiej strony. Tu sobie przeciągamy to w taki oto sposób. Ok. Tu oczywiście dodajemy sobie płotki. Elegancko. Tu możemy sobie to rozwalić. Ok, a tu zamiast tego wstawić sobie coś takiego, żeby nam się łatwiej tu przechodziło. Możemy nawet to wywalić i zrobić coś takiego, że będziemy mieć takie większe wejście, ale ja osobiście preferuję coś takiego, bo wtedy tu możemy sobie od wewnątrz dostawić drzwi i zrobić takie oto wejście, które naprawdę fajnie wygląda. Coś takiego. Myślę, że to dużo lepiej wygląda, niż jeżeli byśmy tak zrobili, wiecie, zwyczajnie, normalnie.
żeby to po prostu nie wyglądało. Miejcie na uwadze tylko proszę, że jeżeli tu sobie zrobicie, to musicie tutaj półpłytkami podbić to o 1 do góry, bo będzie to na równo z tym, więc możecie tu zrobić drzwi, ale ja bym ich tutaj nie robił, tylko zrobił coś takiego. Po prostu tu sobie ustawił o. Cyk, elegancko i tutaj sobie zrobił w ten sposób. Myślę, że na pewno dużo lepiej będzie to wyglądało, nie? I teraz tak, jeśli chodzi tutaj, no to tutaj górę robimy w taki oto sposób, że tutaj na równi z tymi oknami dostawiamy sobie półpłytki na 2 w taki oto sposób, że tu było jedno cofnięte. Ok, tu sobie na pewno robimy wejście i tutaj robimy sobie je właśnie w taki sposób, jak tam wcześniej pokazywałem, lub po prostu w ten sposób, jeżeli chcecie tutaj mieć na równo płotki. Wtedy możecie to nawet wywalić, bo po co to w sumie? Tak się teraz zastanowiłem. I tu robimy kolejne wejście, nie? Coś takiego. Tu zawsze dodatkowa barykada. W przypadku jakby ktoś do was z łuku strzelał, nie? No i tu oczywiście wstawiamy wszędzie drzwi. Ok. Wejście do tej wieży robimy z tej strony. No i tu oczywiście robimy, tak jak wspominałem, w ten sposób. Tu wejście robimy, myślę, tutaj albo tutaj. To już od was zależy, ale zdecydujcie się proszę na jedno, ze względu na to, że będzie to łatwiej po prostu później zrobić. Ja zrobię to chyba zrobię sobie po prostu to tak o. O. W ten sposób. No i tu oczywiście również możecie sobie pododawać te, wiecie, takie boczne rzeczy, które ja sobie dodawałem tam później, ale normalnie przeważnie, tak jak zresztą wam potem pokażę, ja tam dodałem sobie zwyczajnie beczki tutaj jako urozmaicenie, zresztą zaraz wam pokażę, jak to jest udekorowane tam. Jeżeli chodzi o zbudowanie tego wszystkiego, to już jest wszystko, tak naprawdę. Zostały nam 2 elementy, czyli tak o, wydzielić sobie miejsca na co? Na drabinki. Tutaj robimy normalnie drabinki, chociaż tutaj nawet nie musimy w tym miejscu, tylko możemy zrobić od razu w tym miejscu, bo tu też będzie nam się zaczynał ten. No i tu u góry również robimy sobie drabinkę. O, w tym miejscu zrobimy sobie przelot na drabinki. Tutaj nie ma co kombinować naprawdę w tych wieżach. Nie zrobicie nic innego poza drabinkami. Jak ktoś zrobi coś innego i mu to serio wyjdzie, to szacun, bo no moim zdaniem jest to potencjalnie problematyczne, nie? Oczywiście tu jeszcze cyk. No i tutaj kolejna. Elegancko. No i ostatnia tutaj u góry. Na samej górze możecie sobie zrobić cyk, 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 cyk. W taki oto sposób. No i tu będą drabinki, nie? Jeżeli chodzi tutaj, no to tu robimy bardzo prosto, bo tu sobie zaczynamy odtąd. Tu mamy jedno, tu będziemy, a właściwie nawet nie tutaj, bo tu musimy zrobić jedno wyżej, bo tutaj będzie, chociaż nie, dobrze. Tutaj zrobimy jedną podłogę. W taki oto sposób, dobrze mówiłem. Bo już myślałem, że się zamotałem i was w błąd wprowadzam, ale nie. Tu zrobimy jedną podłogę, tu wejście będzie odtąd dotąd. Tu możemy sobie już normalnie schody pociągnąć. Tu oczywiście robimy coś takiego. Ja nie będę robił całej podłogi, bo to nie ma sensu. Będę tylko tracił wasz cenny czas. Tu robimy normalnie tak samo tutaj. Ok, i tu z kolei wejście możecie zrobić. A to widzicie, okłamałem was. jednak się pomyliłem, ale to mały błąd. Wejście będzie tutaj po tej stronie. Tu będzie wejście po tej stronie. Tak, teraz jest dobrze. Idąc dalej, będzie wejście chyba tutaj kolejne. Znaczy w sensie tu będzie kolejne piętro i będzie wejście zrobione znowu po tej stronie. Będzie tym razem wejście. Tu nie ma żadnego wyjścia? Nie ma. Git. Dobra, chciałem się tylko upewnić. Czyli tutaj robimy tako. I tutaj będzie wejście po schodach w tym miejscu. Tu będzie zabudowane. Ok, no i ostatnie będzie po tej stronie, albo po tej, możecie sobie, nie wiem, tutaj na przykład zrobić takie wejście, o, w ten sposób i tu będzie wejście na samą górę. Jeżeli chodzi o oświetlenie, tutaj bez kombinowania, moi drodzy, tutaj bez kombinowania lecimy totalnym klasykiem, czyli tutaj po prostu dodajemy sobie, co? Dodajemy sobie zwyczajnie pochodnie.
najzwyczajniej w świecie. Ja wiem, wy może mówicie, że pomyślicie sobie, no kurde, taki fajny zamek i dlaczego go oświetlać pochodniami? Wierzcie mi, te pochodnie, właśnie ze względu na to, że to jest ten zwyczajny zamek, zrobią tu największą i najfajniejszą robotę, bo będzie to naprawdę, naprawdę kozacko wyglądało. Tutaj oczywiście sobie w takich miejscach strategicznych stawiamy, gdzie jest to nam potrzebne, gdzie nam jest za ciemno. Próbowałem ze świeczkami, ale na shaderach akurat świeczki nie bardzo działają, więc świeczki sobie odpuściłem. Takie te, wiecie, te normalne świeczki. I zostawiłem sobie po prostu najzwyczajniej w świecie pochodnie. Jeżeli chodzi tutaj o górę, no to tutaj u góry oczywiście w ten sam sposób możemy sobie pooświetlać, żeby to wyglądało ładnie, pięknie. Mówię, nie pokazuję wam tego, no bo tu wiecie, no są dobra, pokażę wam jedne schodki, żeby nie było, że nie pokazałem, jak je zrobić. To wezmę sobie na szybkości tutaj przy was schodki. Ok, mam schodki. No i ja sobie to zrobiłem w zwyczajnie najprostszy możliwy, debiloodporny sposób. Czyli tutaj po prostu wejście jest w taki oto sposób zrobione. Cyk. Wchodzicie do góry. Kolejne wejście będzie tutaj. Cyk, cyk, cyk. Tak samo. Kolejne wejście będzie tutaj. Cyk, 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 cyk. No i ostatnie wejście będzie zrobione tutaj. Czyli cyk, 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 cyk. Nie chcę tego już wypełniać, bo po prostu stracę za dużo czasu na odcinku, więc nie ma sensu. Nie? Jeżeli chodzi tutaj o Polbruk, no to tutaj możecie sobie wyłożyć czym tak naprawdę chcecie. Może to być cobblestone, mogą być to kamienne cegły. To już zależy od tego, z jakiego materiału budujecie zamek. Jeżeli go sobie udekorujecie, to będzie wyglądał właśnie w taki oto sposób, jak tutaj widzicie. Tu mam taką sobie ścieżynkę doprowadzącą do zamku. Tu to wygląda u mnie w taki oto sposób, jak widzicie. No, szału nie ma, znaczy w sensie szału nie ma. Jest to bardzo proste. Ja tutaj nie kombinowałem za bardzo. Tu mam jakąś piecykarnię i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcecie, to w komentarzu dajcie znać i screeny tego, jak mam to udekorowane, wrzucę do siebie na Discorda, do którego link macie w pierwszym przypiętym komentarzu, podobnie jak do mojego Instagrama. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście zostawcie lajka w górę. Teraz widzicie na ekranie, jaki domek zbudowaliśmy ostatnio, także jeżeli go jeszcze nie widzieliście lub chcecie sobie taki domek zbudować, myślę, że większość z was może nawet w takim domku mieszkać, to w tym momencie pojawia się również odnośnik na ekranie. Po prawej stronie macie film właśnie ten z tego domku, a po lewej wyświetla wam się film wybrany przez YouTube'a specjalnie dla was, także jest naprawdę duża szansa, że wam się spodoba. Z mojej strony to wszystko, dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, żeby stawić suba, lajka, dzwona i do zobaczenia w kolejnym odcinku na moim kanale. Siemano, Rapajos i ja, cześć!